Oj, jaki zapach. No a teraz proszę bardzo, żeby nie było, kochani. Doskonałe żeberka, faszerowane jagnięciną, również w siodeczku. Hello, hello, witam na kanale Karol Kusmasz to w lesie. Dzisiaj obiecana uczta barania, część trzecia, faszerowane żebra. Powiedziałem Wam na samym początku, że będziemy zjadali owego jagniaka od samego początku do samego końca. Zjedliśmy podroby, zjedliśmy udziec, a teraz czas na żeberka. No i proszę zobaczyć, taka korona żeber z takiego jagnięcia. Cóż to jest? No prawie nic. Takie licho. No oprócz tego, że tam na dole jest odrobina schabiku. Ale jeżeli po kostkach zrobicie sobie taką kieszonkę i tą kieszonkę rączką jeszcze poprawicie, ale tak, żeby niczego nie pouszkadzać, to w tym momencie, o jeszcze tutaj z tej strony, możecie to nafaszerować. Czym? Baraniną, ale z karczka, znaczy jagnięciną. Jak zwał, tak zwał. Młodego baranka. Karczek zmielony. I cóż dodamy, bo to będziemy musieli delikatnie podsmażyć, zanim wsadzimy. Cóż dodamy do tego? A mianowicie tylko kumin. I to kumin nie młotkowany. Tylko tak mocno go rozetrzyjcie, dlatego że on będzie w środku. On będzie bardzo aromatyczny i jeszcze zaromatyzuje nam dodatkowo żebra. Kumin, pieprz młotkowany i sól. A co dalej z żeberkami? A już Wam mówię. Te żebra, podobnie jak udziec, były marynowane. W czym? W solance 10% z solą kamienną, kłodawską. Idealnie dzień wcześniej przygotowane. 12 godzin starczy, żeby było idealnie. No ale cóż, tandorek się pali, patelenka ze smalczykiem gotowa. Mamy już mięsko przyrządzone, w sensie przyprawione, a smaluszek na pateluszce już się roztapia. To jest idealny moment, żeby część tego mięska powędrowała na ową patelnię po to, żebyśmy to wszystko pięknie przysmażyli. Tak jak mówiłem, nie wszystko. To, co z góry było przyprawione, to wrzucamy na patelenkę. Starczy nam do faszerowania, bo tyle mniej więcej pomieszczą nam owe żeberka. No, może jeszcze trochę, bo jakoś tak ochota jest. I nie tylko Mańka, nie tylko ja, ale i widzę kamerzysta, który może pokazać albo kciuk w górę, albo kciuk w dół. Też ma ochotę na owe żeberka. Podsmażamy, a za chwilę to będzie nam stygło. I to będzie stygło bardzo szybko, ponieważ jest mróz. I to kilka solidnych stopni. Więc smażymy, delikatnie tylko przesmażamy, a za chwilę wszystko powędruje do środka żeberek. Oczywiście na dobrym smalcu. Przeze mnie wytopionym, więc wiem, z czego owy smalec jest. I tak jak przesmażone delikatnie mięsko, jeszcze się wytopił tłuszczyk z baraninki, ten z karczka i z takich odżynków, które były przy żebrach. Stawiamy to najlepiej na śnieg, na lód w zasadzie dzisiaj i to bardzo szybko straci temperaturę tak, żebym mógł wsadzać w owe nasze żeberka. Proszę bardzo, co jeszcze zrobiłem, bo to jest bardzo istotne. Takim trybownikiem, to brzydki nożyk, ale bardzo skuteczny. Nie wyglądający, a robiący dobrą robotę.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 żeberek jest gotowych, tutaj wykrojonych do samej kości. Dlaczego? Dlatego, że będziemy nakuwali błony z żeber i jak już wszystko przygotujemy, to będziemy robili takie oto zawijaski. I wtedy w sposób naturalny, bez użycia żadnych dodatkowych klamerek, sramelek, nie wiadomo czego, po prostu będziemy mieli wszystko gotowe do tego, żeby powiesić jak Janosika na hak, za ziobro i do pieca. Poczekamy, zwróćcie uwagę, jak wygląda w tej chwili w tandorze. Wszystko to, co tutaj widzicie, musi nam się wypalić. I do tego mamy taki oto przyrząd. Zabieramy, wypalamy do samego końca, zostanie tylko żar i wtedy do tego żaru powędrują nasze żeberka. No i cóż, brakuje nam tylko odrobina czosneczku, którego nie podsmażamy, drobno pokrojonego. Ja ten czosneczek, kochani, tylko dodam do tego mięska, które zostało delikatnie przesmażone. Jeszcze paruje, jeszcze jest ciepłe, no ale cóż, trzeba faszerować nasze żeberka. Gdybym to robił dla Was w restauracji, założyłbym rękawice, ale robię to dla siebie w domu, więc nie będzie rękawic. Wybaczcie. Mięsko wędruje do naszej kieszonki razem z czosneczkiem nieprzysmażanym. Dodajmy. I wszystko pakujemy. W ten sposób faszerka będzie gotowa. I już żeberka, które wydawały się takim niczym, takim byle czym, gdzie nie ma nic mięsa, po co to w ogóle piec, będą idealne. I wyobraźcie sobie, że z tak delikatnego, młodego mięska będziemy mogli co? Będziemy mogli, kochani, zrobić całkiem syty, pyszny obiadek. No dobrze, teraz sobie wyczyszczę łapki i za chwilę pofruniemy dalej. Wszystko zafaszerowane, więc teraz trzeba ponacinać i ponakładać. Powolutku, nie śpieszymy się. O, tu mam nacięcie już zrobione, które Wam pokazywałem wcześniej. Zakładamy sobie na żeberka błonki. Proste to stary koczowniczy, porządny sposób. Oj, tu nie przeciąłem do końca. Ale jakże skuteczny i jakże smaczny. Mam nadzieję, że to będziecie robili w swoich pieleszach domowych. No i proszę bardzo, Pan podejdzie bliżej. Tak pozakładane, widzicie? Żeberka już są gotowe do tego. Jeszcze, rozprowadzimy mięsko w środku. Zwiększyły swoją objętość dwukrotnie. 2 razy więcej mamy mięska. W tej chwili już pozostaje nam tylko hak. Zrobić porządek w tandorku, tak żeby się nam pięknie piekły i żeby nam się nic tutaj nie omsknęło. I czekać. Czekać na ten aromat, czekać na ten wygląd, na ten zapach i przede wszystkim na ten doskonały smak. Co niektórzy dodają jeszcze kolendrę. Pokazuję, jest to opcjonalne. Ja kolendry nie potrzebuję, gdyż mam doskonałe mięsko, więc po co? Jeżeli będziecie robili żebra, jakiekolwiek inne, z podobnej tuszki, no to pamiętajcie, że to za cyklik to jest cała radość robienia fajnych, faszerowanych żeber. Niektórzy robią tak, ja to kiedyś robiłem, ale już teraz jestem na innej diecie, że faszerują owe żebra czym? A mianowicie kaszą z różnymi owocami, z różnymi warzywami. Ja gwarantuję Wam, że ten z baraninką również w środku, to jest to. Idealne.
Hak, kochani, zaczepiony, żeby było widać, za to takie ważne tutaj, za tą chrząstkę, przez co na pewno nam nie spadnie. W związku z powyższym już tylko wieszamy, zamykamy. A może bym wziął na przykład coś takiego. Czupurek na górę. Dobre pół godziny i będzie wszystko gotowe. Proste. A cóż to nam się za suwenirek pojawił na naszym tandorku? Otóż taka zapiekanka, która może być dodatkiem, nie musi. To jak kto lubi. Na słonince ziemniaki z czosnkiem, z cebulą i grzybami leśnymi. Czyli z kureczkami, które osobiście zbierałem i osobiście dla Was przyrządzam. Ja je mogłem sobie zamrozić, kiedyś takiej możliwości nie było, więc kiedyś wykorzystywano suszone grzyby leśne, które maczano. Ale teraz zerknijmy, żebyście nie mówili, jeszcze to nie jest gotowe, ale już powinno całkiem fajnie wyglądać. Dziobaski, mysiaczki, pysiaczki, co wy na to? No co wy na to? Proszę bardzo. I tak się robi żeberka, i tak się robi żeberka. Z powrotem jeszcze troszeczkę i będzie gotowe. Zapach? Wow. Oj, jaki zapach. No a teraz proszę bardzo, żeby nie było, kochani. Doskonałe żeberka. Faszerowane jagnięciną, również w środeczku. Czy można lepiej zjeść? Nie sądzę, nie sądzę, nie sądzę. Specjalnie chwila dla fotoreporterów. Proszę bardzo, niech pan się przyjrzy, niech pan zobaczy. Jagnięce żeberka. Jak wiecie, kochani, mądrali jest dużo. Zarówno w telewizji, jak i w przestrzeni internetowej. Ale czasami banalne, acz zaskakujące sposoby na przyrządzenie naprawdę dobrego jedzenia to jest tylko kwestia dobrego pomyślunku. No i doświadczenia, i doświadczenia, i doświadczenia, i pracy, i pracy, i pracy. Ale efekt finalny palce lizać.